się prezentuje moje dzisiejsze miejsce do spania. Namiocik właśnie się pakuje. Będę leciał gdzieś poszukać łazienki. Widziałem gdzieś, że jakaś jest. Gdzie jestem? Jestem w miasteczku. Jestem w miasteczku, co się nazywa Ciudad de Rodriguez. O, w sumie lepiej widać. Jestem w miasteczku, co się nazywa Ciudad de Rodriguez. Tutaj, no teraz tutaj jest park i sobie ludzie psy wyprowadzają. No ale generalnie całkiem ładnie tu jest. Są bary, jakiś parking pomiędzy takimi dwoma rzekami. Ludzie tutaj przychodzą sobie chillować. Dalej jest jakaś toaleta, więc mam nadzieję, że jak mówiłem, jest otwarta. No, do granicy portugalskiej zostało 30 km. Później jeszcze trzeba będzie przejechać, może nie całą, ale dosyć długo przez Portugalię. No i będzie Lizbona. No. Krok po kroku, krok po kroku. Dziś jest 21 lipca. Raczej mi się nie uda dojechać do samej Lizbony. Raczej. Ale mam nadzieję, że przynajmniej będę już na tyle blisko, że już jutro bez problemu dotrę. No, spałem nad rzeczką. A żeby dojść do centrum miasteczka, to z rzeczki muszę pokonać takie schody. Bo miasto jest położone na górce, a tam właśnie za płotem jest rzeczka i takie oto schodki. A widoczki z samego szczytu takie. A tam w dole rzeczka, wysepka na rzeczce i na tej wysepce jest park, w którym sobie właśnie dzisiaj spałem. Także typowo kastylijskie widoki. No, okazało się, że można się doczłapać do jeszcze jednego punktu widokowego. Krajobraz, trochę niższy parkomat i super wysokiego napięcia, ale jak się ominie, to widok ekstra. Tędy płynie rzeka, więc jeśli dobrze kojarzę, tam za winklem daleko hen jest już Portugalia. No patrzcie, na jakie fajne rzeczy trafiłem. Na Plaza Mayor w miasteczku Ciudad de Rodriguez. Ja spróbuję znaleźć coś otwartego do jedzenia. Hiszpańskie śniadanie w kafetejce numer 2. To jest tortilla. To jest jakaś kanapeczka z jajkiem, nie z jajkiem, z tuńczykiem i kawka. Najważniejsze mają Wi-Fi. No i opuszczam Ciudad de Rodrigo i lecę dalej. Zostało mi 30 km do granicy portugalskiej. No to nawet mógłbym zrobić na piechotę. Natomiast no wolałbym podjechać i już może jeszcze nie dzisiaj, ale w miarę jak najszybciej. No to można jeszcze wyżej wejść, ale już mam serdecznie dosyć. Co miałem powiedzieć? Może jeszcze nie dzisiaj, ale już jutro znaleźć się w Lizbonie, żeby mieć pewność, że będę na czas. Ten park już znacie. Tam, gdzie się zaczyna ten szpaler drzew, tam mniej więcej spałem dzisiaj. No, a to rzeczka, która przepływa obok miasteczka. Miasto jest położone na górce takiej. Tu w dole jest właśnie rzeka. No i tak. Takie atrakcje miałem dzisiaj. W nocy. A teraz lecimy przed siebie. Patrzyłem na mapę, bo bałem się, że tutaj znowu będzie autostrada, taka bardzo dwupasmowa, bardzo mocno uczęszczana, ale z tego co widzę, to już taka bardziej odległa część Hiszpanii, więc myślę, że jak się przejdę 200 metrów drogą krajową, czy tam, no nie wiem, ekspresówką, nawet nie jest ekspresówka, droga krajowa, w takim wyższym standardzie, na stację benzynową, to się raczej nic nie stanie. To jest co prawda na sprzedaż, więc możecie sobie kupić taką oto posiadłość ze zwierzątkami, które tutaj się pasą na polu. Ale uroczo, nie?
Jeszcze więcej zwierzątek. Tym razem koniki. O, tu stoją bliżej. Proszę bardzo, jakie urocze. A tam dalej już autostrada, na którą mam nadzieję w końcu dotrę. Because I want to make a YouTube channel, as you know, No to witamy w Portugalii. No to w Portugalii po wyjeździe z Castilla y León w prowincji w Hiszpanii zaczęły się już takie górki. To może to nie są Himalaje, ale na pewno wygląda to ładnie. Jedziemy trochę pod słońce, więc standardowo nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem co na kamerze widać, ale naprawdę no wjeżdżamy, zjeżdżamy, wjeżdżamy, zjeżdżamy w takie zielone góry i doliny. No i standardowo, no, we Francji też tak wjeżdżaliśmy, zjeżdżaliśmy, jak przejeżdżałem przez Masyw Centralny, no ale jednak widoki są inne, muszę przyznać. Ta Hiszpania od Portugalii się różni się od Francji i jest super, po prostu. No to witamy w Portugalii. Już spory kawałek przejechałem, ale myślę, że dopiero teraz jest jakiś lepszy moment, żeby coś nagrać. Jestem na takim parkingu, tam już jeden facet chodzi i próbuje sprzedać noże, więc nie miałem innej możliwości niż zagadywać kierowców. Może to sprawić, że będzie wyjątkowo ciężko. A ja wziąłem sobie rybkę z sałatką i zobaczymy, czy będzie dobra. No to witamy nad Oceanem Atlantyckim ponownie. Tutaj jestem na punkcie widokowym. Tutaj mi kierowca mówił, że można gdzieś się przykimać. Już tutaj. Średnio to dla mnie wygląda, mówiąc szczerze, ale będziemy szukać. Może znajdę coś na chłopaku. No tylko spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Ach, super. No, a to moja uśmiechnięta buźka osoby, która autostopem dojechała aż nad ocean. Proszę Państwa, plaża w Portugalii. Ocean, klify. Zastanawiam się, gdzie mogę dzisiaj spać, bo według mapy to jest bardzo szeroka plaża, to co teraz widzicie. I domyślałem się, że jest piaszczysta, ale z tego co widać nie jest. Więc może jak się gdzieś przekitram tam z boku, nie na widoku, to może będzie dobrze, a jak będzie źle, to trudno. Zaczekam do nocy i zobaczę, co będzie dalej. A tu jest jeszcze lepsze ujęcie tej plaży, ale jak się okazuje, nie będę tu spał z bardzo prostego powodu. Woda dochodzi prawie do poziomu schodów, więc po prostu mnie zaleje w ciągu nocy, a wydaje mi się, że to dosyć słaba pobudka obudzić się w połowie pod wodą. Więc idę dalej i będę szukał czegoś ciekawego. Kurde, patrzcie jak te budyneczki przy plaży są fajnie ozdobione. Szczególnie ten jeden. To jest dla mnie urocze. No, a w takim miejscu dzisiaj spałem. Tam dalej jak się pójdzie, to już są to jest już klif. Słychać ocean, nawet dobrze widać. Wlazłem tu, bo tak szukałem miejsca, żeby nie było ludzi i nikt mnie nie widział. No, udało mi się, ale no trzeba się było trochę nałazić. Tutaj jest taka strefa, nawet nie są wydmy, no po prostu takie krzaczory niezagospodarowane. Może dlatego, że tutaj był wcześniej znak, że ziemia lubi się obsuwać, w sensie tu się robią takie rzeczki i nawet nie za bardzo jest tu jak coś budować konkretnego. To na przykład taka rzeczka tu jest w dole, która się robi po każdym deszczu, więc to są takie nieużytki. No i udało mi się tu wkręcić i przespać. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia noc przed zakwaterowaniem w namiocie. Będę już mógł w końcu dojechać do celu, ogarnąć się i umyć porządnie.
szczerze, że nie spodziewałem się, że wyjazd z tamtego miasteczka będzie choć trochę skomplikowany, no ale tak czekałem z pół godziny i zatrzymała się dopiero parka Francuzów, która mnie podwiozła 10 km dalej, więc teraz będę wracał w kierunku autostrady. Do Lizbony zostało 30 km, a nie 42. No cóż, ale nie narzekam, bo popatrzcie, trafiłem na coś takiego. To wygląda jak jakaś naprawdę wielgachna katedra, albo nawet nie katedra, co ja gadam, pałac. Kurde no. Jestem w miejscowości Mafra. Zupełnie nie spodziewałem się, że tutaj coś takiego może być. To jest naprawdę wielkie. I skąd to, dlaczego to tu jest, nie mam zielonego pojęcia. Ale jest duże i ładna. Fasada i sam środek tego pałacu no wygląda troszeczkę jak katedra dla mnie. Także ciekawe i ciekawym zbiegiem okoliczności tu dotarłem, a naprawdę wygląda to fajnie. No zapomniałbym, a tak wygląda mój obiad. Mięcho z ryżem, frytkami i sałatką. No staram się przynajmniej trochę zdrowo odżywiać na tej wycieczce. No a obiadek z widokiem właśnie na pałac. Proszę bardzo. Domy wyłożone płytkami są nie tylko w Lizbonie, ale tutaj też. Chociaż tutaj jak widać jest to, nie wiem czy zaniedbane, ale wyglądają na takie dużo starsze i w sumie brudniejsze, ale proszę bardzo jak to fajnie wygląda. Szukając wyjazdu z miasta, bo jakoś ten autostop w Portugalii też trochę średnio idzie, podwieźli, ostatni stop to byli Francuzi, którzy mnie zabrali z tej poprzedniej nadmorskiej miejscowości, i zostało mi jeszcze 30 km, jak wspominałem. No, ale szukając miejsca na stopa i wyjazdu tym razem z tego miejsca, trafiłem na taki punkt widokowy. Wydaje mi się, że no, krajobraz to jest chyba nawet taki typowo iberyjski. Tam na dole paszą się krówki. Tutaj takie porośnięte wzgórza. Widać, że to nie jest... Widać, że jest dosyć sucho. No i taki krajobraz aż po horyzont. Zobaczymy, czy uda się złapać stopa trochę szybciej niż ostatnio. A moja uśmiechnięta mordka, która już nie może się doczekać Lizbony.